Jura krakowsko-częstochowska jesienią to najpiękniejsza kraina w całej Polsce. Przynajmniej dla nas. Zobacz ją naszymi oczami, a może i Ty dasz się przekonać. Warto wstać o nieludzkiej wręcz porze dla takich widoków. Zamki wtopione w śnieżno-białe, nieregularne ostańce to pierwsze skojarzenie z wyżyną, rozciągającą się między Częstochową a Krakowem. Postawione na wysokich wzgórzach, pięknie odcinają się od otoczenia wśród porannych mgieł. Taki magiczny widok zastaliśmy w Olsztynie. Warowni na Jurze jest znacznie więcej, posadowionych w odległości kilku czy kilkunastu kilometrów od siebie. Niektóre są ukryte pośrodku lasów, jak tajemniczy zamek Pilcza w Smoleniu. Otaczające go płomienne, jesienne lasy to kwintesencja Jury. Mieć tyle odwagi i spojrzeć na to piękno z perspektywy sokoła. Niektórzy ją mają. Nam te widoki pozwala podziwiać nasz dzielny dron ziemowit, nowy towarzysz w podróży. Bodaj najbardziej znanym, ale i największym w części śląskiej jest majestatyczny zamek Ogrodzieniec. Swym bogactwem przyrównywany do Wawelu doczekał się wielu legend, których możesz wysłuchać zwiedzając go w towarzystwie przewodnika. Jednak to otaczające go ostańce w postaci skalnego miasta czynią to miejsce światowym unikatem. Doceniono to podczas kręcenia Netflixowego Wiedźmina, w którym nasza jurajska warownia zagrała w kulminacyjnej scenie. Pobliskie wzgórze Birów również jest otoczone wysokimi skałami. Jednak nie tylko przyroda przyciąga tutaj turystów. Stoi tu bowiem średniowieczny gród, a raczej jego rekonstrukcja. I na tej górze jesień pokazuje swoje najwspanialsze oblicze. Najsłynniejszy ostaniec na Jurze to maczuga Herkulesa, ale to już Małopolska. Śląskie szczyci się natomiast znacznie piękniejszym okiennikiem wielkim. Skąd nazwa? Zobaczcie sami. Ta dziura w litej skale ma aż 5 metrów średnicy. To pozostałość po dawnej jaskini. Pod otwór można się wdrapać, ale uważajcie, bo to trochę niebezpieczne. Na pewno nie dla dzieci. Polecamy też kolejną charakterystyczną skałę. To
to góra Biakło, do złudzenia przypominająca śpiącego rycerza na słynnym Giewoncie. Nawet krzyż się zgadza. Śpiąc w Olsztynie, mieliśmy doskonałą okazję zobaczyć ją o zachodzie słońca. Tak, jakby czerwieni liści było nam za mało. Gorąco polecamy nocleg Jura pod Aniołami, fantastycznie położony właśnie między Biakłem a zamkiem w Olsztynie. Zrealizujesz tu bon turystyczny. Tak, gości jest sporo, szczególnie dużo rodzin z dziećmi. I podoba im się Jura? Jura im się bardzo podoba. Generalnie tutaj głównym motywem przyjazdu jest urozmaicony jurajski krajobraz. W Milionerach niedawno padło pytanie o góry towarne. Oto i one, położone nieco na północ od olsztyńskiego zamku. Kryją jaskinię towarną. Oczywiście zajrzeliśmy do czarnej otchłani. Zresztą jaskiń na Jurze od groma, choć tylko kilka z nich jest udostępnionych dla turystów. Ale o tej porze roku są zamknięte. Niech nietoperze hibernują w spokoju. Pamiętaj, jaskinie to cudowny, niecodzienny świat z własnym mikroklimatem i specyficznymi mieszkańcami. Nie traktuj ich jak śmietnika. My tymczasem zmykamy na pustynię. Nie Błędowską, bo tę już wszyscy w Polsce znają, ale Siedlecką, położoną niedaleko Złotego Potoku. Mniej popularną, a chyba nawet bardziej urokliwą, dzięki wymagającej rzeźbie terenu. Tutejsze piaski to pozostałości po morzu, które kiedyś zalewało całą Jurę. Zresztą to ciepłe morze pozostawiło również inne pamiątki, na przykład tak popularne na Jurze amonity. To skamieniałe, wymarłe zwierzęta z charakterystycznie skręconą muszlą, będące dziś symbolem Jury. Pokaźną kolekcję amonitów znajdziesz u pana Rafała w Żarkach, który zebrał już ponad 1000 okazów, a największy ma kilkadziesiąt centymetrów. Kolekcja liczy ponad 1500 eksponatów skamieniałości z terenu gminy Żarki i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ponad 100 minerałów z krajów zagranicy. A skoro już o pasjonatach mowa, to w Żarkach niezwykła przygoda czeka cię u państwa nowaków w wehikule czasu. No, zapraszamy! W tym miejscu średniowieczną Jurę znajdziesz codziennie, nie tylko podczas Juromanii czy innych wydarzeń plenerowych. To się nie co? To się nazywa? To się nazywa Dzidziuś! Wdziejesz tutaj zbroję, napiszesz swoje imię gęsim piórem i ustrzelisz 10 z łuku. Albo przynajmniej spróbujesz. Nasze dziewczyny były zachwycone i odkryły swojego kolejnego konika. W Żarkach czekają na ciebie jeszcze inne atrakcje, jak unikalne kamienne stodoły, stary młyn czy niezwykle klimatyczny żydowski Kirkut. Trzecia, najdłuższa polska rzeka, Warta, ma swe źródło właśnie na Jurze. Kryją się tutaj jej cudne, przełomowe odcinki. Piękne zakola podziwialiśmy w Mstowie, a nad jej nurtem dumnie góruje skała miłości. To para kochanków zaklętych w wiecznym uścisku. Spod ich stóp prowadzi ścieżka do malowniczego zalewu Tasarki, który latem przynosi ochłodę mieszkańcom. Wszystko to pięknie wygląda z perspektywy kajaku, a spływy są tutaj regularnie organizowane. Tyle jeszcze niecodziennych miejsc na Jurze moglibyśmy polecić, jak na przykład Złoty Potok z legendarną bramą Twardowskiego, czy piękną Górę Zborów.
a mówimy tutaj tylko o jej śląskiej części. Pozostawimy w Tobie jednak pewien niedosyt, byś sam chciał się przekonać, jakże magiczna to kraina. W szczególności, gdy jesień zapala połacie lasów. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia na szlaku.